wszyscy europosłowie PiS, wśród nich Beata Szydło, Daniel Obajtek czy Joachim Brudziński, zagłosowali przeciwko polskiemu bezpieczeństwu. Zdradzili polskie interesy. Zagłosowali w Parlamencie Europejskim przeciwko uznaniu Tarczy Wschód za flagowy projekt dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej. To jest prawica? To jest targowica! Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym poruszyć temat, podzielić się z Wami moimi przemyśleniami na temat Tarczy Wschód, gdzie zaciekle torpedują to Konfederacja i PiS. No, to, że PiS i Konfederacja gra na jednym instrumencie Putina, czyli na fujarce Putina, to tutaj do tego chyba nie trzeba tych, co mają oczy otwarte, przekonywać. Dzisiaj zagrożenie wojną według mnie osobiście jest ze wschodu, a nie z zachodu, chociaż część społeczeństwa, że tak powiem, myśli inaczej. Dla mnie, nazywają tych, co chcą tej Tarczy Wschód, że są zdrajcami, nie chcą niepodległości Polski i tym podobne bzdety. Dla mnie zdrajcy są dzisiaj, którzy walczą z Zachodem. No ale taki jest plan Putina i zdrajcy go wykonują. Podczas II wojny światowej Polska dzieliła się na patriotów, gdzie była ich oczywiście zdecydowana większość, ale i kolaborantów Hitlera, gdzie byli w zdecydowanej mniejszości. Dzisiaj Polska dzieli się na patriotów i kolaborantów Putina. Tak wygląda polityka polska podczas zagrożenia ze wschodu. Rząd zbroi Polskę na potęgę, aby móc się bronić, a PiS Bolszewia z Konfederacją są oczywiście przeciw. Rosja chce odzyskać wpływy w Europie, więc próbuje podzielić Unię, osłabić jej jedność. Manipuluje pojęciem suwerenność, skłóca sąsiadów i próbuje oderwać kraje od naszego regionu, czyli od Unii Europejskiej, by łatwiej je sobie podporządkować. Do tego służą jej właśnie tacy polityczni, pożyteczni idioci pokroju właśnie PiS-u czy Konfederacji. Jeśli ugniemy się tej tępej, rosyjskiej, ale i cwanej propagandzie, możemy podzielić los krajów, które znalazły się w rosyjskiej strefie wpływów, takich jak Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia czy Azerbejdżan. No i moi drodzy, nie oszukujmy się, wszystko tutaj zależy od tego, czy wybierzemy proeuropejskich czy prorosyjskich polityków. Polska jest dzisiaj krajem o znacznie wyższym PKB niż jakikolwiek sąsiad Rosji. Nasze drogi, infrastruktura, służba zdrowia, choć nie idealne, są na znacznie wyższym poziomie niż w krajach, które znalazły się w tak zwanej rosyjskiej strefie wpływów. No ale oczywiście PiS-owi i Konfederacji to nie przeszkadza, bo bliżej im do wschodu niż do zachodu. Oni zaciekle, jak powiedziałem, atakują Zachód. W większości przypadkach bardzo dobrze wypowiadają się o Rosji. Niektórzy wręcz z pisowców czy Konfederacji wręcz wychwalają Rosję Putina. Czasami mam wrażenie, że na dźwięk hymnu rosyjskiego właśnie ci usłużni, pożyteczni idioci z PiS-u i Konfederacji po prostu, gdy słyszą hymn rosyjski, stają na baczność. Zacznijmy zatem tę konwencję tak, jak na prawdziwych patriotów przystało. I proszę wszystkich o powstanie.
Okej, spójrzmy teraz na te szczęśliwe kraje pod opieką tego dobrotliwego wujka Putina, gdzie tak ciągnie i kaczystów, i Konfederację. Ukraina walczy o przetrwanie w wyniszczającej wojnie rozpętanej przez Rosję. Białoruś faktycznie utraciła suwerenność, jest takim rosyjskim satelitą rządzącym przez marionetkę Kremla. Gruzja wciąż podzielona, część jej terytorium, Osetia Południowa i Abchazja, jest okupowana przez Rosję. Mołdawia ma prorosyjski region Naddniestrze, gdzie Moskwa stacjonuje swoje wojska. Kazachstan, Armenia, Kirgistan, kraje formalnie niezależnie, ale gospodarczo i politycznie uzależnione od Rosji, w których Kreml może ingerować kiedy tylko sobie zechce. We wszystkich tych krajach widać wyraźnie niższy poziom życia, słabszą infrastrukturę, gorzej działającą służbę zdrowia. Wystarczy spojrzeć na rosyjskie drogi, oczywiście poza wielkimi miastami. To często prowizoryczne trasy, błoto, dziury. Podczas gdy w Polsce powstają nowe autostrady, ekspresówki, tam wciąż dominuje infrastruktura rodem z czasów sowieckich. Dla Rosji kraje sąsiednie są albo ofiarami wojny, albo podporządkowanymi satelitami. No i teraz powiedzcie mi, czy to jest ta suwerenność, którą obiecują przeciwnicy Unii Europejskiej? Wystarczy spojrzeć na fakty. Tam, gdzie Rosja ma wpływy, poziom życia drastycznie spada. Dlaczego te rosyjskie trolle wyśmiewają wpisy proeuropejskie? Bo to po prostu działa. Możecie uważać to za absurdalne. Możecie się zastanawiać, jak to możliwe, bo choćbyście, nie wiem, miesiącami oglądali rosyjską propagandę i zmanipulowane wiadomości oczerniające Unię Europejską, i tak nie zmienicie zdania. Wiecie, że to właściwy kierunek dla Polski. Możecie uważać, że argumenty są oczywiste. Polska zyskała miliardy z Unii Europejskiej, rozwija się gospodarczo. Jej częścią silnego bloku, który daje nam bezpieczeństwo i wpływy. Ale no, niestety nie wszyscy ludzie myślą w ten sposób. Dla wielu osób kluczowe są takie bardzo proste przekazy. Nie zastanawiają się nad faktami, nie analizują liczb, nie patrzą na takie długoterminowe konsekwencje. Oczywiście mówię tutaj o sympatykach wyjścia Polski z Unii, nie wiem, zaprzyjaźnienia się z powrotem z Putinem, wrócić w objęcia Rosji. Ja jestem w tym wieku, że żyłem w czasach, kiedy Polska była satelitą Rosji i powiem nie, dziękuję, więcej tego nie chcę. Ale dla nich liczy się to, co wydaje się prawdziwe i to, co emocjonalnie do nich trafia. I tu wchodzą właśnie rosyjskie trolle. Rosja wie, że jeśli będziemy rzucać jakieś absurdalne, że będzie rzucać, jakieś absurdalne zarzuty wobec Unii, to Kołchos, jak to nazywa jeden z głównych sympatyków Rosji, kandydat na prezydenta, pan Gaśnica, brukselskie elity zrobią nam suwerenność, Niemcy będą nami rządzić. Znacie te teksty, no Kaczyński to już w ogóle i pisowcy już w ogóle na punkcie Niemiec to mają istnego pierdolca. I co ciekawe, no część ludzi w to uwierzy i wielu ludzi w to wierzy. Ale wie też, że jest jeszcze skuteczniejsza metoda wyśmiewania wszystkiego, co jest proeuropejskie. I tutaj może ktoś zapytać, dlaczego?
Bo tu to nie jest tajemnicą, że wyśmiewanie to jest najprostsza broń manipulacji. Jeśli coś jest wyśmiewane, wielu ludzi odruchowo zaczyna się tego wstydzić albo dystansować. Jeśli coś wygląda na taki przysłowiowy obciach, przeciętny człowiek nie chce się z tym utożsamiać. Jeśli wszyscy dookoła śmieją się z euroentuzjastów, to ktoś niezdecydowany pomyśli, może rzeczywiście to jakieś głupie pomysły, no trolle wykorzystują to do perfekcji. Wystarczy wrzucić kilka zgryźliwych komentarzy, zrobić kilka memów, podkreślić przez ha, euroentuzjaści, to takie naiwne lemingi, jak to się mówi, lewaki. I już część ludzi zaczyna się dystansować od Unii, nawet jeśli wcześniej nie mieli nic przeciwko niej. Tak to działa, dlatego Rosja po prostu to robi. Kreml znów się cieszy, że Polska głosuje przeciwko sobie, no bo jednak to przedstawicieli Rzeczpospolitej zagłosowali przeciwko tarczy wschód. No to krótko powiem, no pożyteczni idioci Kremla. No, tego się nie da naprawdę inaczej skomentować i trudno znaleźć jakiekolwiek wytłumaczenie. Jeszcze raz mówię, że w kwestiach bezpieczeństwa no bądźmy zintegrowani, mówmy jednym głosem. To, co się stało w Parlamencie Europejskim, to, że przeciwko tarczy wschód głosowali polscy posłowie, no jest ich kompromitacją. No a teraz coś, co praktykuje ten potomek Żydów niemieckich, czyli Mencen. Na jakie proste przekazy łapią się jeszcze właśnie naiwni ludzie? A na przykład obniżmy podatki i dajmy wszystkim pieniądze. Przecież to się nie daje albo nie wiem, ale wielu to kupuje, nie? No, zbudujmy potężną armię, ale bez NATO. Jak, skoro bez sojuszy nie mamy ani pieniędzy, ani tak naprawdę technologii? Będziemy silni i suwerenni, no bardzo znane hasło. Ale nie zauważają, że odcinanie się od Unii Europejskiej i NATO to przepis na osłabienie, a nie na wzmocnienie. Lepiej być biednym, ale dumnym. No, a potem płacz, że nie ma pieniędzy na służbę zdrowia i rozwój. To jest takie chyba jedno z najbardziej popularnych. Tak naprawdę Rosja i jej poplecznicy doskonale wiedzą, że większość ludzi nie analizuje polityki wnikliwie. Większość nie patrzy na liczby, statystyki, nie zastanawia się nad długoterminowymi skutkami, ale wielu patrzy na lajki, reakcje, ogólną atmosferę wokół tematu. Rzadko który się wychyla i jest nieszablonowy, jeśli się boi narazić na, nie wiem, wyśmiewanie, krytykowanie. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy dodawali pozytywne reakcje pod wpisami prounijnymi. I nie chodzi o to, by przekonywać tych, którzy już dawno wybrali stronę antyunijną. Chodzi o tych niezdecydowanych, którzy nie wiedzą, komu wierzyć. Tutaj trzeba przekonywać tych, którzy widzą, nie wiem, masę negatywnych komentarzy i zaczynają myśleć, że może rzeczywiście Unia to samo zło. To, co widzą w komentarzach, w postach, w reakcjach, wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości, więc mój apel taki, nie dajmy się tym tępym trollom. Jeśli widzisz prounijny komentarz, polub go. Jeśli widzisz dobrą analizę o korzyściach z Unii Europejskiej, skomentuj pozytywnie lub po prostu obiektywnie, co jest najważniejsze. Jeśli widzisz, że ktoś stara się tłumaczyć realnie korzyści, wesprzyj go w dyskusji, bo według mnie ma to znaczenie. Rosja nie wydawałaby miliardów na trolle, gdyby to nie działało. Więc pokażmy im, że my
Też wiemy, jak działa internet i że nie damy się wmanewrować. Odwołajmy się do tego, co jest w uchwale sejmowej i rezolucji, a nie do słów prezesa Kaczyńskiego, które są kłamliwe w tej sprawie i kompletnie fałszywie opisują rzeczywistość. W uchwale sejmowej mówimy o tym, że powinny być intensyfikowane relacje, współpraca zarówno transatlantycka, jak i europejska w wymiarze spraw obronności. W uchwale sejmowej i w rezolucji Rady Europejskiej jest podkreślone znaczenie tarczy wschód. Przypominam, bo chyba posłowie PiS-u o tym zapomnieli. Tarcza wschód jest realizowana na granicy polsko-rosyjskiej za poprawką w i Parlamencie Europejskim dotyczącą polsko-białoruskiej. tarczy wschód. To To w czyim podkreślmy. interesie jest właśnie, żeby mówić o priorytetowym znaczeniu tego projektu? Tak, w interesie wszystkich tych, którym bezpieczeństwo Polek i Polaków leży na sercu. Co jeszcze mamy w obu tych dokumentach? Mamy także podkreślenie, że kolejnym priorytetem jest wzmocniona współpraca w wymiarze militarnym w basenie Morza Bałtyckiego. Przecież w ostatnich miesiącach wielokrotnie mieliśmy do czynienia z faktami zrywania infrastruktury podmorskiej, która łączy na przykład nasze kraje czy z krajami nordyckimi. I tak już na koniec jeszcze parę słów właśnie o tarczy wschód, gdzie jest krytykowana zaciekle przez pisowców i Konfederację, gdzie w ogóle w Parlamencie Europejskim głosowali przeciwko tej tarczy wschód. No, nie rozumiem, jak można głosować przeciw obronności własnego kraju. I często wysuwają idiotyczny, wręcz kretyński powód, że niemiecki generał będzie rządził polskim wojskiem, że Niemcy będą decydować o polskim wojsku. Dla tych, nie obrażając tu nikogo, kretynów, chciałbym przypomnieć, że Polska jest w NATO. Niemcy też są w NATO. W NATO są też niemieccy generałowie, którzy wydają polskim żołnierzom rozkazy. Także będąc w strukturach międzynarodowych, no, chciał, nie chciał, jeden rządzi drugim. A to, że macie swoistego pierdolca na punkcie Niemiec, to mam dla was dobrą wiadomość. Fobię można leczyć. No ale wróćmy do tej tarczy wschód. I tutaj przypominam młodym, gniewnym z Konfederacji i tym z generacji puci Kaczyńskiego, znaczy nie wiem, czy on Kaczyńskiego, czy niezależny, ale Pucia, no, że tarcza wschód to nie jest żadna fanaberia. Tarcza wschód to dla nas życie i przetrwanie. Dlaczego? Już wyjaśniam. Bo kuźwa mamy wojnę za miedzą i agresora, który marzy o byciu carem połowy świata, a Polska jest w dawnej strefie jego wpływów, do przywrócenia której ten agresor dąży. Przypominam też, że wielki brat zza oceanu chwilowo stracił rozum i ma w dupie nasz wielki europejski, jak to nazywacie, kołchoz i dumną ze swej suwerenności Polskę. Mówicie, że nie podoba wam się rezolucja unijna w sprawie wspólnej obrony przed ruskimi. Okej. No to poddajcie się bez walki ruskim zapędom. No czemu nie? No bardzo wielu typu Macierewicz, Braun i te podobne wynalazki wam w tym pomogą. Niech sobie Putin weźmie, co tam, na co ma tam tylko ochotę. A może, no nie wiem, wy nas obronicie, no kuźwa, wybaczcie, ale no nie sądzę. Większość z was pierwsza będzie spieprzała z kraju. Większość z was ma jeszcze gluty pod nosem i mdlejecie na widok krwi, a reszta ckliwie wzdycha do zdjęć z przysięgi wojskowej sprzed pół wieku. Ludzie, o czym wy tak naprawdę mówicie? Tak naprawdę, no nie oszukujmy się, dzisiaj mamy dwie opcje.
bo jesteśmy w takim położeniu geopolitycznym, że mamy tylko dwie opcje: wschód albo zachód. A wy rozprawiacie o zagrożeniu dla suwerenności, rozkminiacie punkty rezolucji i sracie żarem, bo sami decydować o obronności nie będziemy. No jejku, jakie to straszne. Sami, no nie wiem, sami się obronicie? Skoro tarcza ma być wspólna, to i decyzja także. No chyba to jest proste i logiczne. Czego tu kuźwa, no można nie rozumieć. Nie jesteśmy jakimś pieprzonym pępkiem świata, wręcz przeciwnie, sami jesteśmy jedynie puchem marnym na tej szachownicy politycznej, gdzie są rozgrywane niejednokrotnie losy całych krajów. I skoro wam ciężko pojąć tak proste zależności, to wam na, nie wiem, mencenowski, może przetłumaczę, mencenowski lub pisowski. Okej, to teraz posłuchajcie, wy wielcy przeciwnicy właśnie tej tarczy wschód, którzy guzika nie oddadzą i tak dalej. Uruchomcie swoje szare komórki i włączcie wyobraźnię. Pali wam się chałupa. To co robicie? Dzwonicie do sąsiada z innej wsi i czekacie na cud, czy poprosicie o pomoc tego z zamiedzy? Serio, będziecie stać i czekać, aż wam się dobytek spali, bo sąsiada nie lubicie i się, nie wiem, boicie, że wam żonę zbałamuci? To jest taka typowa, nie wiem, polaczkowość, zaściankowość, kołduństwo, zaprzaństwo, po prostu wstyd. Głosowanie przeciwko tarczy wschód jest głupie, nieodpowiedzialne, haniebne i po prostu zdradzieckie. Europa się dogada, przywódcy się dogadają, ale muszą być pewni, że nikt się z tego dealu nie wyłamie. Czy Polski można być pewnym, kiedy już na etapie wstępnych uzgodnień zaczynacie, znaczące środowiska polityczne robią wszystko, żeby tą wspólną ideę uwalić. Jeśli nie wspólna tarcza, to co? Z taką wielką niecierpliwością czekam na wasze błyskotliwe pomysły. Co, liczycie na Trumpa? To wam powiem, że w razie konfliktu to Trump powie tak jak Załęskiemu: oddajcie nam, nie wiem, Śląsk, bo są pokłady węgla, oddajcie nam pokłady miedzi, może zechce Mazury, wtedy może nam pomoże. Weźcie, ruszcie tymi mózgownicami i zacznijcie myśleć racjonalnie. Okej, dzisiaj troszeczkę się poczepiałem co niektórych środowisk, ale też, no jak wiecie, mówię to, co myślę i jakie mam podejście. Także na dzisiaj wam bardzo dziękuję. Zachęcam was na pójście na wybory i zagłosujcie po prostu słusznie. Bo dość ośmieszania Polski na arenie międzynarodowej, dość tego kołduństwa, zaprzaństwa, tej małostkowości, którą zafundował nam PiS. Teraz chce to fundować nam Konfederacja przy współpracy z PiS-em. Także gonić ich na odległość nie starczy tej Polski, bo kolejnych rządów tych oszołomów Polska może po prostu nie przetrwać. Tak uważam. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo wam dziękuję. Jestem ciekaw waszych opinii, waszych komentarzy. I co? Do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć. Telewizja Ruspublika przedstawia Reset, część druga. Moskwa. Lipiec 2024 roku. Warszawa.
Wrzesień 2017 roku. Kétségbeesésükben Muszę wam powiedzieć prawdę. ide hívták már Oszukano nas. Donald Tuskot is Lengyelországból. Donald Tusk zablokował sprzedaż TVN. Ide hozták Miałem z Kaczyńskim umowę. TVN miał mu pomóc wygrać wybory. Teraz zrobię im Warszawę w Budapeszcie. a saját pártját Lengyelországban, Minister Romanowski już u nas szétvette jest. Czekamy na az Európai następnych. Néppártot Brüsszelben. Donald Tusk Donald Tusk maga pożałuje. a fekete macska,